Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Odcinek serwisowy. Mamy naprawę, więc jest uszkodzenie. Na blacie płyta sterująca od ekspresu do kawy marki Saeco. Ekspres działał i przestał działać. Zazwyczaj tak bywa. No i mamy to, co mamy. Nie załącza się zasilania z tego, co rozmawiałem z właścicielem. Nie ma żadnego zasilania, nie ma życia. Płyta ma w swojej tutaj układzie zarówno zasilacz, przetwornicę napięcia, ponieważ zasilana jest z 230 V z sieci. Mamy przetwornicę, która produkuje nam napięcia. Z tego co kojarzę, to jest stabilizator 5 V, ale teraz zauważyłem, jaka cieniutka ta blaszka, ten radiator pocienione. Zobaczcie, normalnych rozmiarów jest taka. Tu natomiast na stabilizatorze jest tak cieniutka, jak papier. Oszczędności wszędzie. Także mamy tutaj stabilizator 5V i gdzieś jeszcze jest produkowane na wyjściu przetwornicy na stronie wtórnej 30 V do zasilania pumpy. Tu mamy pumpy. Od czego by tu zacząć? No, do oględzin. Już na pierwszy rzut oka i oględzinach mamy takiego tutaj oto babola. No, coś tu się zadziało. Widać, że mamy tutaj jakby taki nalot, kryształki. Prawdopodobnie już to jest jakaś sól. Barwa niebieska. No, skropmy sobie to, bo teraz już mamy nagrane. Jest to prawdopodobnie jakaś sól, a jak sól, to musiało powstać jakieś zalanie. Przynajmniej ja tego obstawiam. No, to jest sól, ewidentnie się wytrąciła. Chemikiem nie jestem, ale zalanie chyba raczej musiało być. Zobaczcie, zeszła nam cała soldermaska. Miedź jest podżarta. Tutaj tego nie widać, ale tu mamy również niebieski nalot. Przelotka tu zjedzona. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Z drugiej strony podtrawiona ścieżka również. Tu zjedzona ścieżka. Trzeba będzie to poprawiać. I widać, że zalanie jakby było od dołu płyty. Tu widać właśnie na krawędzi, że jest zalanie. To prawdopodobnie było przyczyną tego, że powstało takie uszkodzenie, a nie inne, a dalej poszło już lawinowo. Tu mamy układ PWM, sterownik, driver, jak zwał, tak zwał, do naszej przetwornicy. On steruje stroną pierwotną, żeby na wtórnej wytwarzało się odpowiednie napięcie, sprzężenie zwrotne na transoptorze, jakieś kondensatory, jakieś diody. To nie jest kondensator, tu będzie dioda. Ten kondensator bardzo brzydko wygląda, ceramik, taki przebarwiony. Ale ja sobie tak poglądałem jeszcze i zobaczmy. Ten kondensator. Tutaj była dobra temperatura. Tu jest osmolony, nadpalony. No i z czego takie osmolenie? Ja już na pierwszych fotkach, które przesłałem, właściwie widziałem, że ten układ jest przygrzany i to widać. Tu jest przebarwienie, więc on tu dostał dobrej temperatury. Jak się tak popatrzymy, ta nóżka jest również jakby nadtopiona. I niestety, ale tego nie zauważycie, ale tu mamy, musiałbym przyświecić może latarką, to by było widać, skąd to osmolenie się wzięło na naszym kondensatorze. Ok, widzicie dziurę w układzie? Mowa tutaj teraz widać, w tym chipie, w tym sterowniku jest dziura. Także dostał on takiego zwarcia, wzrosło ciśnienie gazu wewnątrz i zrobiło sobie wylot. A wylot zrobiło sobie bezpośrednio na nasz kondensator i tak go ładnie osmoliło. Także na pewno nasz układ jest do wymiany. On jest spalony. Trzeba otworzyć ścieżki. Trzeba posprawdzać różne elementy. Szczęście tylko tyle, tak się łudzę, że po stronie pierwotnej wystąpiła awaria naszej przetwornicy produkującej napięcia, więc może obejdzie się bez jakichś większych uszkodzeń, a tylko strona pierwotna. No ale zobaczmy.
co nam tu się uchowało, a co nie. Bezpiecznik, no niestety przepalony. Nie ma on przejścia, więc upaliło bezpiecznik. Zawsze w takim przypadku to warto przyjrzeć się mostkowi Greca. Także zobaczmy sobie, czy mamy jakieś spadki napięcia, czy on żyje. Ok, odwrotnie weźmiemy w takim razie do minusa 0,6 i do drugiego plusa 0,6 i 0,6. No to wygląda na to, że mostek żyje, mostek przeżył. Więc co robimy? Ja sobie wyczyszczę najpierw płytę z tych osadów. Wylutuję oczywiście kondensatory, sprawdzimy kondensatory elektrolityczne, wymienimy bezpiecznik. Najwyżej jeszcze przyjrzę się mostkowi, na spokojnie sobie go wylutuję, obmierzę. No i ten układ. Układ mam już. Przyszedł, także podmieniamy układ. Podmieniamy uszkodzone elementy. Tu trzeba się zastanowić, czy nie odtworzyć tych ścieżek nadjedzonych. No i na razie zajmiemy się stroną pierwotną i spróbujemy uruchamiać. A strona wtórna mam nadzieję, że jest ok. Także do dzieła. No i zdjąłem pierwsze elementy. Jak widać, ścieżka mocno zjedzona. Tutaj dioda powinna być mocno to zjedzone. Przelutujemy sobie. Ale okazało się, że kondensator również stały 0,47 mikrofarada, 470 nano ma tylko 1,5 nano, więc on już wylatuje. Kolejna część do wymiany, oprócz stalaka. No i lecę wszystkie te elementy. Tu były kondensatory 10 ohmów, rezystory 10 ohmów. One odchodzą po prostu. Te luty są przegrzane, spękane, a sam rezystor wygląda nieciekawie. Cyna się nie łapie po prostu tych padów. Widać, że to są pady są nadjedzone. Także to było mocne podlanie. To się nie łapie. Musimy wymienić. No i co mamy? Złożony naszą płytę. Wymieniony bezpiecznik. Kondensator sprawny. Ten wymieniłem. Przelutowałem tutaj elementy. Poprawione są ścieżki. Może nie wygląda to elegancko, ale trzeba było to zrobić. Palce brudne, bo strasznie zabrudzona płyta. Kurz, no i spalenizna. Także przelutowane elementy, co wymieniłem. Układ, 2 rezystory. No i ten kondensator, który też miał za niską pojemność, więc nie szło odpowiednie zasilanie. Po drugiej stronie również przelutowane przelotki, poprawione luty, przejścia tam, gdzie mają być, to są. No to co, uruchamiamy próbnie przez żarówkę i zobaczymy, co będzie się działo. Uruchamiamy przez żarówkę oczywiście, także 3, 2, 1 start, wzrok odwrócić. Nic nie wybiło, nic nie wybuchło, żarówka się nie świeci, także co, no trzeba teraz wykonać jakieś pomiary. Czy mamy tu napięcia nasze interesujące nas. No i zróbmy sobie pomiar, czy mamy 5 V. Także ja widzę, że tu mamy kondensator i to jest prawdopodobnie kondensator wyjściowy, ale nie będzie minus. Łapiemy sobie i trzecia nóżka stabilizatora. Mamy 5 V. Więc mam nadzieję, że układ pracuje poprawnie. Tu jeszcze mamy szukam 30 V, 25 V. No to wygląda na to, że wszystko działa poprawnie. Jeszcze test kamerą termowizyjną. Czy nam się tu nic nie przegrzewa? Wyłączę światło. Wiadomo, że teraz jest nieobciążone, to 41 stopni i największą temperaturę ma mostek prostowniczy. Tutaj po stronie wtórnej coś nam się grzeje, 42 stopnie, więc to jest wszystko w ramach. Aha, to nasz procesor prawdopodobnie. Wezmę sobie ceramiczny. Nie procesor. Gdzie my jesteśmy? Tu nam się coś grzeje. Aha, nasza dioda. Ok. Procesor zimny, więc nie wystartował, no bo nie ma power up. Jesteśmy w trybie standby. No ale wszystkie temperatury są w miarę poprawne, napięcia są ok, więc
Trzeba włożyć do układu i zobaczyć, czy zapracuje. Więc na ten moment to tyle, jeśli chodzi o pracę. Ruszyła płyta. Nie dymi się, nie pali, napięcia są. Więc dziękuję za kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie i oby ekspres działał, bo to pamiątka, prezent. Właściciel ma sentymentalnie związany z nim, więc mam nadzieję, że będzie umilał czas dobrą kawą nadal ten ekspres. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, taka prosta naprawa. Jeszcze mała dogrywka. Te ścieżki pokryłem solder maską od przodu, od tyłu płyty, spod spodu płyty. Jeżeli tu by się pojawiło jakieś zalanie, to może to uchroni przed skraplaniem się akurat w tym miejscu. To taka dogrywka, tyle.